Hej, kontynuujemy Let's Playa z Face Noir. Ostatnio trochę sobie posprawdzaliśmy nazwisk, no i znaleźliśmy informację o profesorze Zindlerze i ślad wiedzie do pewnego miejskiego muzeum, tam teraz się udamy. No, zawsze to jakaś atrakcja, bo jak dotąd nie zwiedziliśmy wcale tak wielu lokacji. Krążymy mniej więcej po tych samych miejscach, więc nowa, kolejna miejscówka to no, zawsze jest jakaś atrakcja. Where you want to go this time? Muzeum Miejskie Central Park. The Civic Museum, Central Park. We see. Civic Museum of New York. It closed about 3 years ago for some expansion work, but the crisis stopped everything halfway. Since then, it stayed this way, a mausoleum of our past that no one cares about anymore. No tak, też jest tutaj trochę tak szaro, ciemnawo, pada deszcz, więc typowa, można powiedzieć, miejscówka w Face Noir, ale podoba mi się. Ma swój klimat, no i trzeba będzie się jakoś dostać do środka. I seriously doubt they left the doors unlocked. A raczej nie drzwiami. Trzeba będzie tutaj przejść chodnikiem w lewą stronę ekranu, no i tam będzie kolejne przejście. There's my reward for having traveled halfway across Manhattan to get here. The door is open, and it certainly wasn't the caretaker who left it like that. The lock was shot in. Whoever it was had to be very interested in something that's inside the museum, or what was inside the museum. Czyli jak się zdaje, ktoś odwiedził to muzeum przed nami. No i ciekawe tylko, czy był tu niedawno, czy po prostu nikt tu nie zagląda, dlatego to te drzwi, ten zamek jest przestrzelony już od jakiegoś czasu. Swoją drogą, nie wiem czy to mówiłem czy nie, ale ja lubię takie warunki pogodowe jak śnieg czy deszcz w grach. Tworzą taki posępny, często tajemniczy klimat. Na przykład w Gemini Ryu bardzo podobały mi się te lokacje skąpane deszczem i sam odgłos padającego deszczu. Również warunki pogodowe w Black Mirror bardzo mi przypadły do gustu. Ale dobrze. Minął czas na dygresję, zawsze sobie odmierzam. No i wnętrze muzeum też jest ciekawe. Jakiś szkielet dinozaura. I'll admit that these beasts must have been pretty scary at their time, but nothing compared to an ambitious New York lawyer. These crates must contain the exhibits that are being moved from the various rooms. No i co? Czego tak właściwie szukamy? These crates, unlike the others, are not labeled. Szukamy etykiet. Szukamy czegoś, co moglibyśmy związać z Zindlerem. These crates must contain the Some crates are labeled, but it's too dark to see what's written on them. Let's see. The label says the find in this case comes from Samarra, Iraq. It was displayed in room 13 before it was moved here. Iraq should be in Professor Zindler's area of expertise. I should check on the Islamic map. Tak, czyli ta Samara, zapamiętajmy sobie tę nazwę miejscowości. Może nam się przydać, bo jak słyszeliśmy leży lub bądź leżała w kręgu zainteresowań Zindlera. A map of ancient Persia. The newspaper article that I found at the police department was about the professor's studies on Persia. No i tutaj taka prosta zagadka. Musimy zlokalizować Samarę. Jeśli klikniemy gdziekolwiek, to I don't see anything interesting here. usłyszymy, że Jack Del Nero nie widzi nic ciekawego, ale Samarą się z pewnością zainteresuje. Samarra. That's the same name I read on one of the crates in the atrium, so its contents must be displayed in the Islamic area. It was from room 13. Room 13 must be the old Islamic area, and that's where the professor's office must be. Now I have to find the directions to room 13. Wandering around the museum would not be a good idea. No właśnie, błądzenie nie byłoby dobrym pomysłem.
Tak samo niekoniecznie najlepszym pomysłem będzie oglądanie tutaj teraz wszystkiego, co się rusza, w zasadzie co się nie rusza, ale co jest miejscem interaktywnym, dlatego że jak widzimy tych miejsc interaktywnych jest sporo skrzyń przede wszystkim. Dlatego udamy się już na piętro i tutaj niby to przypadkiem odnajdziemy pewne coś. Now that I know that room 13 is the Islamic area, I shouldn't have any problems finding it, thanks to this map. Good. Now all I have to do is find Professor Zindler's office in room 13. Tu będzie kolejna zagadka, ale jeszcze wspomnę odnośnie tych miejsc interaktywnych. To, co mi nie do końca się podoba w Phase Noir, to fakt, że na przykład jest mnóstwo takich niepotrzebnych miejsc interaktywnych i no, trzeba tracić czas na przykład na oglądanie tuzina ławek, czy paru kontenerów, kilku skrzyń. Po prostu to takie jedno podstawowe miejsce interaktywne typu ławka mnoży się w danej lokacji, no i trzeba sporo właśnie się naoglądać, nasłuchać tych komentarzy Jacka Del Nero na temat nic nie wnoszących do fabuły miejsc i punktów interaktywnych. Dobra, szukamy pokoju 13. To jest taka, no w sumie ciekawa zagadka, ale bardzo prosta. I to, co jest tu interesujące, to na przykład nie możemy teraz kazać Jackowi Del Nero przejść tutaj, bo jest przeszkoda. On może tylko nas posłuchać wtedy, kiedy wskażemy miejsce, do którego ma bezpośredni dostęp w tej chwili w linii prostej. Czyli tutaj już nie, bo by musiał przejść przez ścianę w linii prostej, a tutaj pójdzie, bo nie ma na jego drodze żadnej ściany. Właśnie, ale teraz gdzie iść? Tędy nie, bo tu jest droga zagrodzona. Więc udajmy się w lewą stronę. No to jest trochę to może irytować, że na przykład nie możemy od razu tutaj go skierować na schody, tylko musimy klikać 5 razy zanim tam trafi. No ale w sumie taka zabawna zagadka z tą mapą. No i co? Tutaj na parterze, jak widać, nie ma pokoju numer 13. Musimy się więc udać na schody i to jest cała w zasadzie trudność tego, żeby się... No trzeba się domyślić, że na te schody trzeba trafić. Teraz pokój 13. Tutaj nie wejdziemy, bo widzimy ściany, więc tędy. Trzynastka jest tu, więc mamy ją już na oku i za chwilę tam trafimy. Oj. Przerwałem jakąś kwestię Jackowi, no ale trudno. This museum's architect must have gone wild when he designed this room. It's the first time I've seen a water tank in a museum. A czemu nie? Baseny w muzeum też mogłyby być ciekawe. This water doesn't look like it's drinkable. No i jak to, co mówiłem, spójrzmy na miejsca interaktywne. Skrzynia pierwsza, skrzynia druga, skrzynia trzecia. I za każdym razem ten sam komentarz zapewne. Probably waiting to be transferred to another room. Zresztą ten sam komentarz, który słyszeliśmy już wcześniej w sali głównej muzeum. Crates. No i to tutaj to samo. Dobra, ale nie będziemy już się zajmować niepotrzebnymi czynnościami. Od razu zwrócimy uwagę na te drzwi. Professor Zindler's office. Jeszcze tutaj zerknę, bo ciekawi mnie, co tutaj się znajduje. Co to za mapa? Graphic reproduction of a ziggurat, a Templar construction from Mesopotamia. At least that's what the label says. Powiem szczerze, że ja lubię muzea, lubię tak się zatrzymać nad jakimś eksponatem, bądź nad czymś, co mnie zainteresuje, poczytać informacje na jego temat i po prostu sobie powoli pozwiedzać. Niekoniecznie tak całą grupą, bo wiadomo, że każdy się czymś innym zainteresuje. Jedni idą szybciej, drudzy chcieliby w tym czasie zwrócić uwagę na coś. No i nie do końca wtedy można zwrócić uwagę na wszystko
czym się jest zainteresowanym. No ale nie przyszliśmy tu zwiedzać. Lots of books, old photographs, and some museum pieces. The professor's office seems pretty normal. Normal if it weren't for a dead body in the middle of the room. There is no doubt that this is Professor Zindler. It's the same face I saw in the newspaper. His body is cold, but not too much. He can't have been dead more than 7 hours. And that bullet hole in his forehead makes me think that he didn't die of natural causes. Ciekawe więc. Profesor Zindler, którego znaleźliśmy przypadkiem, choć no nie do końca przypadkiem, bo jak słyszeliśmy z ust Shona McClane'a, profesor Zindler miał jakiś związek no, z tym, co sprowadzało tutaj do miasta właśnie McClane'a. Dużo książek, więc dobrze bym się tu czuł, choć nie wiem, czy tak dobrze bym się czuł, gdyby moim jedynym towarzystwem były rozkładające się zwłoki z kulką w głowie. It looks like someone slept on this sofa. The professor is at least 5'7", so he is definitely too tall for this sofa. It means it couldn't have been him using it. On the desk there are some drawings of spirals. They don't seem to have been done by an adult. Czyli ktoś niski? A nawet dziecko tutaj przebywało. Można z tego wywnioskować. Już jedno dziecko spotkaliśmy. Czy to właśnie ta dziewczynka tutaj przebywała, czy ktoś inny? There is no doubt that this is Professor Zindler. Tak, tę It's the same twarz. face the newspaper said that he had died during the bombing of Ricky's cafe. So either the professor is back from the dead, or the bombing was just a setup. I think I believe in the second option, even though the first one is definitely very fascinating. No, rzeczywiście, druga opcja byłaby bardzo atrakcyjna, aczkolwiek wtedy nie wiem, czy fabuła byłaby przekonywająca, czy moglibyśmy, czy autorzy byliby w stanie jakoś to wszystko spójnie wpleść do fabuły. No na szczęście to jest w miarę rasowy kryminał. There's something on the ground. Z naciskiem na w miarę. It's a wax cylinder for a dictaphone. It looks like there's a recording on it. If I could get the pieces in the right order, I could listen to it. No i to też jest niezbyt udana moim zdaniem zagadka. No przede wszystkim tak, tego nie możemy ruszać, to dobrze. Tutaj, nie wiem, jest krew chyba na tym cylindrze, więc druga część też powinna być zakrwawiona. Oto będzie ta część. No i musimy to dopasować. No nie jest dobrze dopasowane w tej chwili. O, to chyba powinno mniej więcej tak wyglądać. Trzecia część też powinna jeszcze mieć trochę krwi na sobie. O, chyba mniej więcej tak to powinno być ułożone. No i teraz część numer 4. Zwłaszcza to ustawianie na miejscu tych kółek jest nieco nieintuicyjne. Jeszcze. Tak, teraz jest dobrze. I część ostatnia. No, jak na mój gust, to powinno wszystko już do siebie pasować, a nie pasuje. No i to jest powód, dla którego nie lubię tej zagadki. Dobra, to znaczy, że część druga według autorów nie pasuje. No bo teraz chyba będzie dobrze. Ale musimy przestawić pozostałe części, by pasowały z kolei trzecia do drugiej, czwarta do trzeciej i tak dalej.
Perfect. It looks like all the pieces fit together. Now I just need to find a way to make them stick together. To trochę podobne do składania tej lalki w porcie. Jak to teraz ze sobą połączyć? Szukałem jakiejś taśmy klejącej, zastanawiałem się, czym to posklejać, a okazuje się, że należy to... No sami zobaczcie, co należy z tym zrobić. Yes, if I melt the wax on the edges, the various pieces should stick together without any problem. It looks like all the pieces are attached well. Trudno było mi na to wpaść, no ale używanie wszystkiego na wszystkim też czasem w grach pomaga. W przygodówkach nawet bardzo często. There's a dictaphone on the table. It looks like it was used recently. No właśnie, jest to ze sobą posklejane, ale czy to by zadziałało? No to jest pytanie. It should be okay this way. Now I only have to turn it on. It's the dictaphone's on-off button. And now let's see what's on the cylinder. The cylinder is running, and the voice of a woman with a French accent comes from the dictaphone's small speaker. She introduces herself as Michelle Nicholas from the Congregation of Five. The message was recorded for the professor and explains the details of a plan to get him and the girl out of the museum. According to the plan, a man sent from the congregation will come to pick up the professor and bring him and the girl to a safe house. The recording ends with the woman thanking the professor for having taken the girl away from a city with an incomprehensible name. A French woman, a congregation with a pretentious name, and a professor that kidnaps girls. A lot of information for my already confused head. So it was the professor who brought the girl here. This explains many things. Sean was probably one of the men who was supposed to get the professor and the girl, according to Michelle Nicholas's plan. But something must have gone wrong, and Zindler is the one who paid the price for it. I remember an organization called the Congregation of Five being mentioned in the incision. I'd better do some research on Michelle Nicholas. Maybe the police archives could be helpful this time as well. Niespodzianka, więc dziewczynka, jak się okazuje, jest istotną, być może kluczową postacią w tej grze. Kluczową postacią dla fabuły, dla całej tej intrygi, która jak się kończy, kończy się śmiercią Shona, kończy się śmiercią profesora Zindlera. No jedyną osobą, o której nie wiemy właściwie, czy żyje, czy nie żyje, jest ta Michelle Nicholas. No i dziewczynka, ona żyła, kiedy widzieliśmy ją po raz ostatni. Aczkolwiek, co skłoniło te osoby zwane Kongregacją Pięciu, czy to znaczy, że 5 osób wchodzi w skład tej grupy, by ryzykowali życie swoje dla dziewczynki, jaką ona tajemnicę w sobie skrywa. Zwykła, mała dziewczynka i ma takie znaczenie, no bardzo tajemniczo się to wszystko zapowiada. A picture of the Tower of Babel. According to the Bible, mankind started building it to reach God, and God punished them by making everyone speak a different language so that they couldn't finish it. Looks like I still remember something of those catechism lessons my mother made me go to when I was a kid. No tak, to znamy z Biblii. Pozostałby im chyba tylko język migowy. No i opuszczamy muzeum, choć nie ukrywam, że gdybym ja trafił do tego miejsca i miał sporo wolnego czasu, to dłużej bym tutaj zabawił, pozwiedzałbym każdy kąt, no i pewnikiem bym się zgubił i później nie mógłbym znaleźć drogi do wyjścia. Jest tu mnóstwo różnych sal. Oczywiście nie można do nich wejść w grze, to jest ten problem podstawowy. Ale tak, takie opuszczone muzeum jeszcze, gdyby miało wewnątrz eksponaty, byłoby dla mnie bardzo takim łakomym kąskiem i chętnie bym się w nim porozglądał, zwłaszcza, że było tam dużo książek, przynajmniej w gabinecie Zindlera. Where you want go this time? The police department, Hoboken. Okay.
No ale niestety Jack Del Nero ma ważniejsze sprawy na głowie i większe problemy, zmartwienia niż czytanie książek teraz i zwiedzanie muzeum. As they say, open sesame. Michelle Nicholas to jest ta osoba, której będziemy teraz szukać, aczkolwiek jeszcze rzućmy okiem na to miejsce interaktywne. When I was a police officer, this was Old Sam's station. He handled the archive. He knew the location of every file by heart. You told him the name of a guy, and he could tell you which rack and shelf it was on. He was a good man. A good man whose job was to file murder and assault reports. No ale jak widać już wówczas maszyny zastępowały powoli ludzi. Teraz mamy erę komputerów. Michelle Nicholas. Przez 2L imię. I nazwisko Nicholas przez CH. It looks like there's a file on Michelle Nicholas, too. 607-0121. 607 początek. Mamy go właśnie pod nosem, nad nosem. File 607-0121. Michelle Nicholas. Here's Michelle Nicholas's file. Nicholas's profile. As I had guessed from the name, she has French origins. Odd. Under crimes, there's nothing but a vague, possible involvement in a criminal organization. That's a pretty weak reason to open a file on someone. These are reports filled out by different officers. It looks like they were tailing Michelle Nicholas. It doesn't happen often in New York, but when it does, the police make sure that at least a couple officers are following the suspect. And it looks like Malone was the one to request the stakeout, at least judging by the signature on these pages. This seems to be the report on the last sighting of Michelle Nicholas. She arrived in New York on October 28, 1933, and she disappeared on November the 5th, the same day of the staged death of Professor Zindler. According to the report, in that week she was renting a room, and surprise, she chose Slavansky's apartments to hide in. If you have little money and a not exactly immaculate criminal record, it's the best place to go. Who knows, maybe that stingy Russian Slavansky might be able to give me some useful information about our runaway French woman. No ja nie jestem pewien, czy najlepiej udać się właśnie tam, skoro Słowański wpuścił bez wahania i bez żadnego protestu do naszego pokoju kogoś podającego się za policjanta, kto nie był policjantem, z pewnością. Także raczej nie dba o interes i o prywatność osób wizytujących jego hotel. Ah, you again. Where we go this time? Essex Street. Essex Street, Lower East Side. Received. Tak, no dowiedzieliśmy się to, co już wiedzieliśmy, czyli że Michelle Nicholas ma coś wspólnego z Zindlerem, no bo przybyła tu tego dnia, kiedy upozorowano śmierć Zindlera. No i oboje należeli do kongregacji pięciu, czymkolwiek ta kongregacja jest. Porozmawiajmy na temat Michelle, która tutaj gościła. Porozmawiajmy ze Słowańskim. What can I do for you, Del Nero? Have you ever heard of Michelle Nicholas? Michelle Nicholas. Ah, that name doesn't mean anything to me. A French woman. She stayed in your apartments last November. There is a lot of turnover here, Del Nero. I can't remember everyone who passes through. I've lived here for more than 2 years, Slavansky. There's no way a French woman would have passed through this hovel of losers without attracting some attention. I'm not interested in that. I'm just interested in rent money. Why are you looking for Michelle Nicholas?
I'm looking for a wife. I opened the phone book and found her name. Your sarcasm will get you into trouble sooner or later, Del Nero. Now tell me something I don't know. Michelle Nicholas. I know she stayed here, so stop lying to me. Okay, she stayed here for about 1 month. I only saw her when she moved in and out. She paid her rent in advance, and I never had to see or talk to her. She had apartment on top floor, number 607. Happy now? Do you know what she did for a living, or why she rented the apartment from you? I'm not kind of guy who butts around in private lives of people. That's your job, detective. I'd like to see apartment 607. Sorry, Del Nero, but apartment 607 isn't available right now. Why? It's being renovated. You decided to renovate an apartment? I have a hard time believing that. I don't care if you believe or not. You're not going to see apartment. Slavansky won't let me in that room. I know that. I'll have to find another way to get in there. Goodbye, Slavansky. Goodbye, Del Nero. Tak, te słowa muszę znaleźć inny sposób, żeby się tam dostać, zakrawają na kiepski żart. Sugerowałyby, jakoby nie miał w tej chwili żadnego pomysłu Jack Del Nero, jak się tam dostać. No a przecież wiadomo, no każde prawie drzwi staną przed nami otworem, jeśli użyjemy wytrychów. Getting in there is the only way I can find out something. Tak, trzeba to robić powoli, bo inaczej możemy... no jeśli się pospieszymy, to przegapimy to miejsce odpowiednie. Something tells me that there aren't just pillows underneath this sheet, and this makes the third dead body of the evening. No, jeśli poduszki, to chyba z sosem pomidorowym bądź keczupem. Even if my French is awful, I think this says the way to the light. Ciekawe, czy to coś, co znajduje się pod prześcieradłem, też znalazło drogę do światła, czy skierowało się ku światu. I don't like to disturb the dead, but I have to find out who's under this sheet. I wouldn't do it if I were you. Slavansky, what are you planning to do with that old iron? Whatever I want to if you don't do as I say. So you're mixed up in all this too? I don't know anything about this, Del Nero. I just have orders to follow. From who? Black Lily? You're in no position to ask questions, Del Nero. You're more in position to answer them. I'm not in the habit of answering men who point a gun at me. You'll make exception this time. Tell me, Del Nero, who are you working for? You know perfectly well that I don't work for anyone. I know you are a private detective, but that might just be cover. If I had another job, I'd get a better place than this one, where the owners don't point guns at their renters. You might be doing this just for your ideals, Del Nero. I'm not a guy who goes in for ideals. They get you killed too easily. So why are you looking for Michelle? Michelle. You called her by her name. I guess you know her well. I'm the one asking questions, Del Nero. Why are you looking for Michelle? I found her name on a recording from an archaeologist or someone like that. Are you talking about Professor Zindler? Looks like you know a lot, Slavansky. Where's Professor now? At the Central Park Museum, with a hole in his forehead. I see. Looks like a lot of people are looking for you lately, Del Nero. The only reason to look for someone is because he has something other people don't have. If you're talking about my sense of humor, you might be right. Knock it off, Del Nero. I get orders from group called Kongregation of 5. The Congregation of 5, the same one Michelle Nicholas belonged to. Exactly, Del Nero. And we are having big problems with Black Lily Mafia. We both want same thing, girl. And Congregation thinks you have her. Well, they're wrong. I don't think so. Visit you received tonight confirms that we aren't only ones who think you have girl. Two wrongs don't make a right. Come on, Del Nero, don't be fooled. Do you have girl? I'm not saying anything until I meet with Michelle Nicholas face to face.
It'd be pretty hard for you to talk to her. Let's cut out this nonsense and tell me where she is. She's right there near you, under that sheet. So that's Michelle Nicholas's body under there? That's right. Black Lily got to her before she found girl. Dannazione. Michelle Nicholas was maybe the last chance I had to find out about the girl and about what happened tonight. If you want answers, you'll have to wait until tomorrow morning, Danilo. What's happening tomorrow morning? Tomorrow at about 6 a.m., Congregation will send a guide to take Michelle's place. Tomorrow morning? I'd say timing isn't your strong point. Our organization doesn't have same means as Black Lily. And who's going to take care of the girl until this guy gets here? Same person who's been taking care of her so far. You. So I'm supposed to protect the girl until this guy gets here? That's what you're asking me? That's right. Why should I trust this guy? You don't have choice. Moreover, I wouldn't have any problem to take girl with my own hands if I had to. But I'm not a man of action. I'm just building owner on Lower East Side. You are definitely the best person to take care of girl for now. Who is this guy that's supposed to come tomorrow? Don't know yet. Don't worry, you'll meet him as soon as he gets here. What happens once I turn over the girl? Like I said, I just rent apartments down here. These are questions for guy who'll get here tomorrow morning. And now, if you'll excuse me, I have to get back to work. That's it? You come in here pointing a gun at me, and now you're leaving? I just wanted to be sure what your intentions are with girl. And talking about it was enough? That's not all, Daniero. In my line of work, I learned to understand who you can trust. And it's funny to say it, but you seem reliable. And now, I'll say goodbye, Daniero. Good luck. Now that I have shed some light on the identity of the girl, I'd better get back to finding Sean's killer. I must find out who shot him. Ustalić, kto zastrzelił Seana, czyli znowu będziemy śledzić, zanim przybędzie ta osoba, która ma od nas odebrać dziewczynkę. Swoją drogą, dużo się dzieje dziwnych rzeczy. Ta fabuła zmierza w takim dość nietypowym kierunku. Właściwie takim, że trudno się połapać, o co chodzi, co z tą dziewczynką, dlaczego ona jest tak ważna, dlaczego śledzi ją, czy chce ją dorwać mafia Czarna Lilia i jednocześnie broni ją Kongregacja Pięciu, bądź też chce ją dorwać. Wiele pytań, brak odpowiedzi. Michelle Nicholas's body. Maybe the only person who could have explained what's going on here. But at this point, she isn't in any condition to answer questions. Better not disturb the deep sleep of the dead. A ja bym mimo wszystko wolał ją zobaczyć, ale trudno, musimy słuchać Jacka Del Nero. I myślę, że to jest taki moment, w którym warto się samemu zastanowić nad tym, co tutaj się dzieje i skończyć odcinek po prostu w tym momencie. Na pewno będzie ciekawie, bo ta fabuła musi w jakimś kierunku ruszyć. No i w kolejnych odcinkach przekonamy się, w jakim kierunku ona podąży. No i też spróbujemy poszukać jakichś informacji o mordercy Seana McClane'a. W każdym razie na teraz to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.